Cześć wszystkim, jestem Alex, jesteście na kanale Batna24 i dzisiaj chcę Wam zaproponować nowość od firmy Totolink AirMemo N1. Lecimy! I co to jest za urządzenie? To jest domowy serwer plików, na którym możesz zachować multimedia, swoje zdjęcia, co chcesz, backupy danych i zobaczymy, co jest w pudełku. I co my tu mamy? Kolejne pudełeczko. Na razie odkładamy go na bok i mamy instrukcję. Instrukcja jest w języku chińskim, angielskim, no niestety w języku polskim nie ma. Lecimy dalej. No i tu patrzcie, mamy samo urządzenie. No i proszę, jakie to ładne jest. No i w tym pudełku już my nic nie mamy, więc lecimy do następnego. W tym pudełeczku zobaczymy, co mamy. Mały patchkordzik. Małe śrubeczki, 4 śrubeczki. No i zasilacz. Zasilacz jest na 12 V i 3,5 A. No i zobaczymy, jak uruchomić to urządzenie. To jest serwer plików i on potrzebuje pamięci. Niestety wbudowanej pamięci on nie ma, dlatego mamy dysk twardy. Mamy wszystko do składania serweru plików. Mamy dysk, mamy urządzenie. Już na szybko ściągnąłem przykrywkę. No i zobaczymy. Tu mamy taką małą śrubeczkę, odkręcamy jej, normalnie się odkręca i wyciągamy, wkładamy. Tu mamy zatokę na dysk, tu mamy dysk, wkładamy i już prawie gotowe. Ale żeby dysk u nas nie uciekł, to musimy go przekręcić. I tu akurat nam będą potrzebne 4 śrubeczki, które wcześniej już pokazałem. W tą zatokę można ułożyć dysk nie tylko 3,5 cala, a nawet i 2 i 5 cala. No i wkładamy i włączamy. Żeby uruchomić ten serwer plików, potrzebujemy zasilania, podłączamy i przyciskamy Power On. Żeby podłączyć nasz serwer plików do sieci, potrzebujemy routerek. My mamy routerek od Totolink, ale można podłączyć dowolny router. Jeszcze mamy patchkordzik i podłączamy nasz serwer plików do routera. Serwer plików Totolink AirMemo N1 ma wbudowany port w 1 GB, którego na bank wystarczy, żeby oglądać filmy w 4K na Waszych Smart TV i w ten sam czas robić backup z Waszych telefonów. Nam tylko skonfigurować to urządzenie. Bierzemy telefona, ściągamy apkę T-Smart Home od Totolinka. Na ekranie telefonu już nasze urządzenie AirMemo, klikamy na niego i on prosi po prostu dać nazwę naszemu urządzeniu. To będzie Batna24. Wpisać hasło. I gotowe. Nasz serwer plików jest już gotowy do pracy. Już mamy w aplikacji wszystkie katalogi, do których możemy wrzucić jak foto, tak i wideo, nawet audio, dokumenty. Wszystko, co chcemy. Tak samo z aplikacji można skonfigurować serwer FTP tego urządzenia, dostęp po protokolu Samba i to jest naprawdę łatwo. Piszemy tylko nazwę, hasło i mamy już dostęp. Ta nowość od Totolinka, ten serwer plików jest w miarę tani, łatwo w konfiguracji. Jeżeli masz pytania, pisz w komentarzach. Z Wami był Alex, kanał Batna24 i widzimy się w następnych odcinkach. Cześć!